Australia to raj? No nie. To kraj, gdzie chleb kosztuje jak w Polsce kawałek tortu, a benzyna potrafi zaskoczyć szybciej niż kangur wyskakujący na drogę. Mamy piękną tęczę. I teraz najlepsze. Mimo tego wszystkiego zostajemy. Dlaczego? O tym dziś, ale ostrzegam, będzie trochę kontrowersyjnie. Australia ma wady, ma zalety. Ma plusy i minusy. Emigracja to jak małżeństwo. Zawsze znajdziesz powód do narzekania, ale i tak zostajesz, bo plusy przeważają. Chcesz odwiedzić znajomego? W Polsce 10 minut autem, w Australii 10 minut, żeby znaleźć kluczyki i kolejną godzinę, żeby dojechać. Sami widzicie, odległości są znaczne. Tutaj chleb kosztuje $5, w Polsce za tyle kupisz 2 piwa i zapiekankę. Wybór niby prosty, ale ocean za darmo piwa nie zastąpi. Do Polski odległość. Następna wada. Do Polski 20 godzin lotu, tu nawet wizyta u znajomego to często godzina jazdy. A u lekarza lepiej się umów od razu na przyszłe Boże Narodzenie. Owady. W Polsce największym zagrożeniem jest osa w słoiku kompotu. W Australii pająk wielkości talerza, który wita cię w łazience albo w ogrodzie. Samotność, rodzina, Skype, Wigilia. Z różnicą czasu 7 godzin albo 6, więc opłatek dzielisz przez internet i to jest ta ciemna strona emigracji. Dlaczego mimo wszystko zostajemy? Jest tu bezpiecznie. Jest spokój. Tu sąsiedzi nie interesują się, co masz na obiad w Polsce. Zanim zjesz, już pół klatki wie, że pachniało schabowym. Styl życia? Tu nikt nie pyta, ile zarabiasz. W Polsce pierwsze pytanie na rodzinnej imprezie: no ile ci tam płacą? Przyroda. W sobotę możesz iść na plażę, w niedzielę w góry, a w poniedziałek spotkasz kangura na pobliskim trawniku. Tego Polska nie ma. No i witam Was, moi kochani, na moim kanale Życie bez scenariusza. Dzisiaj zabiorę Was na następny spacer. No i oczywiście porozmawiamy na temat emigracji. Pokontynuujemy, bo myślę, że niektórych to interesuje. Bardzo dziękuję za komentarze, za subskrypcję. Witam wszystkich, którzy odwiedzają mój kanał. W jednym odcinku oczywiście zrobię Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Są bardzo ciekawe, bardzo fajne historie, więc myślę, że z Wami się podzielę, bo nie wszyscy czytają komentarze. Zmęczyłam się tym spacerem, ale to nic. Idziemy dalej. Zobaczcie, jaki piękny widok przed nami. Widzicie to? Przed nami tutaj macie City, centrum Perth. Pokazywałam Wam już Perth z różnych stron. Od strony wschodniej, zachodniej, północnej. Dzisiaj jesteśmy w następnym pięknym miejscu, gdzie lubię chodzić na spacery. Robię zawsze sobie te spacery przed pracą, jeżeli zaczynam troszeczkę później, więc zapraszam do oglądania. Nie ma kraju idealnego, ale są takie, które wady smakują lepiej. Polska kontra Australia. W Polsce mamy 4 pory roku, w Australii 4 rodzaje upału i 1 zimę, a gdy Australijczycy noszą czapki przy plus 18 stopniach. W Polsce politycy obiecują cuda, a potem mówisz nigdy więcej. W Australii polityk obiecuje mniej i jakoś to działa. W Polsce święta to zapach pierogów, kolędowanie. W Australii grill na plaży, Santa Claus w shortach. I powiedzcie mi, gdzie jest gorzej?
Polska daje rodzinę, tradycje i wspólne spotkania. Australia daje dystans, luz i spokój psychiczny. Każdy wybiera swoje. W Polsce marzniesz przy -10, w Australii narzekasz, że za gorąco. Narzekanie zawsze w pakiecie, tylko sceneria inna. To nie jest tak, że Australia jest rajem. To kraj jak każdy inny, z wadami, które czasem wkurzają. Ale kiedy bilansujesz, okazuje się, że i tak się opłaca. Emigracja to nie szukanie idealnego miejsca. To szukanie miejsca, w którym mniej się denerwujesz i bardziej doceniasz codzienność. Ja zostaję, bo wolę płacić więcej za chleb i mieć ocean, niż stać w korku i marznąć w lutym. Ale rozumiem tych, którzy wybierają inaczej. Nie ma emigracji bez narzekania. Pytanie brzmi, na co wolisz narzekać? To teraz pytanie do Was. Wolicie narzekać na ceny awokado w Australii, czy na polityków w Polsce? Dziękuję za obejrzenie. Pamiętajcie o subskrypcji i komentarzu, bo emigracja to temat, o którym każdy ma coś do powiedzenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Życzę Wam miłej niedzieli. I jak widzicie, kochani, dzisiaj słońce nam nie świeci, ale mimo wszystko na plus dla Australii jest witamina D. Gratis, nie trzeba chodzić do apteki. W grudniu zamiast śniegu plaża. Minusy, takiego z mojego punktu widzenia, to najważniejsze to są upały. 40 stopni w cieniu. To nie wakacje, to grill w wersji człowiek well done. Klimatyzacja chodzi tak często, że Twoje rachunki są wow. No ale cóż zrobić? Taki kraj. W Polsce mówi się, że pogoda jest do niczego. W Australii jest odwrotnie. Do wszystkiego. Nawet do smażenia jajka na masce samochodu. Jest to możliwe. Jest tak czasami gorąco, że możemy to robić. Ale styl życia w Australii, kochani, mimo wszystko wspomnę jeszcze raz, chociaż już się z Wami pożegnałam. No worries mate, to nie tylko fraza, to mentalność Australijczyków. Nikt się nie spina, nikt nie patrzy na garnitury. Musimy w Polsce zawsze wychodząc z domu, musimy wyglądać elegancko, musimy być zadbani. Australijczycy nie zwracają na to uwagi. Oczywiście, jeżeli są jakieś imprezy okolicznościowe, również pięknie się ubierają, ale na co dzień chodzą w klapkach. Minusy dla mnie to jest właśnie ten luz czasami u Australijczyków potrafi wkurzyć. Czasem chce się coś załatwić na już, a oni mają czas. I dla nas Polaków jest to bardzo frustrujące, przynajmniej dla mnie. Australijczycy żyją tak, jakby jutro miało nie nastąpić. Żyją z dnia na dzień, nie przejmują się, nie planują. Nie mówię o wszystkich oczywiście, ale o większości. Pensje są wysokie. Każdy może żyć godnie. To jest właśnie plus Australii. Minusy, ceny mieszkań na dzień dzisiejszy są równe kredytu na pół życia i to jest prawda. Podróż do Europy, cena biletu równa się mały samochód używany w Polsce. Australia to jedyny kraj, w którym możesz być bogaty w piątek i biedny w poniedziałek. Tak to jest. Co jest fajne na plus dla Australii, jest to, że wypłaty są płacone co tydzień, co 2 tygodnie albo co miesiąc. To zależy od organizacji, ale w moim przypadku wypłata jest co 2 tygodnie. Mojego męża wypłata jest co 2 tygodnie, więc tak naprawdę wypłatę mamy co tydzień.
bo pokrywają się w 2 różnych tygodniach. Ja mam w jeden, mój mąż ma w drugi. Więc żyć, nie umierać, nie musimy liczyć od pierwszego do pierwszego, czy nam starczy do życia, czy nie, czy nam starczy na opłaty, czy nie. To jest właśnie coś, co potrzebujemy. To właśnie daje nam ten luz, ten spokój psychiczny. Nie ma presji, nie ma stresu. Wszystko można też polubownie tutaj załatwić, nawet jeżeli ktoś ma jakieś finansowe problemy. Jest bardzo dużo udogodnień. Nie traktują Cię tutaj jako przestępcę, tylko jak dorosłego człowieka, który wie, co robi. Nie zawsze każdemu się wszystko udaje, ale Australijczycy są tacy, że ufają i przyjmują z góry z założenia, że mówimy prawdę, nikt nikogo nie kłamie i jesteśmy wszyscy równi. To jest właśnie coś, czego w dużo państwach jeszcze brakuje. Natomiast wiem, że chyba nigdy nie byłam, ale zaufanie, godność, szacunek i równość w Australii to są mocne słowa. Słuchajcie, jak tutaj widzicie, ta mała budka, niby nic takiego. Są w niej książki. Możesz usiąść, poczytać, zrelaksować się. Oczywiście przepraszam Was, ale wysiadł mi mikrofon, więc nie mogłam. Mówiłam coś, chciałam powiedzieć, że przy takiej pięknej oprawie możecie sobie posiedzieć, posłuchać, jak właśnie odpocząć. Oddajecie książkę, nikt Was nie kontroluje, nikt nie sprawdza kartek. Macie ochotę poczytać, czytajcie. Nikt Wam tego nie zabroni, nawet w parku. Co jeszcze jest dużym minusem Australii? Dla mnie dużym minusem Australii oczywiście są pożary, powodzie, cyklony. Natura nie żartuje. Mówią, że emigrant w Australii czuje się jak na Marsie, bo niby fajnie, tylko że na pizzę do Neapolu nie wyskoczysz tak szybko. Ale czy Australia to raj? Dla jednych tak, bo słońce, wolność i dobre pieniądze. Dla innych to klatka piękna, ale odizolowana i bardzo, bardzo droga. Ja mówię tak, to kraj, w którym możesz pokochać codzienność, ale znienawidzić na przykład ceny. Do zobaczenia. Do zobaczenia, moi kochani. Dziękuję, że jesteście i do następnego.